Z najwyższego szczytu Anglii spojrzeliśmy na nią z góry. I to przy ładnej pogodzie. Stąd wspaniale widać jej bogatą historię ograniczoną długim wałem, przyozdobioną wyniosłymi katedrami czy zmagającą się z wojowniczymi wikingami. Ale przede wszystkim przepastne zielone pastwiska, niezliczone owieczki i rozlewające się tu i ówdzie jeziora. Tak różnorodna i romantycznie piękna jest Anglia Północna. Naszą przygodę w północnej Anglii rozpoczynamy od muru Hadriana, krańca Cesarstwa Rzymskiego. Kiedyś oddzielał on imperium od barbarzyńskich plemion Piktów. Dzisiaj uważa się, że niekoniecznie powstał tylko dla celów obronnych. Wał ten nie stanowił nigdy nieprzebytej bariery. Prędzej chodziło o względy kontrolne. Mur ułatwiał na przykład pobieranie ceł. Niektórzy przytaczają jeszcze jedną możliwość, a mianowicie prestiż. Ciągnący się na 117 km wał miał być pokryty gipsem i wymalowany na biało. Był w ten sposób widoczny z wielu kilometrów i miał uzmysłowić wielkość imperium. Pozostałości muru Hadriana tworzą dziś niezwykły szlak turystyczny, bardzo popularny wśród Brytyjczyków. Polaków tu trochę mniej, ale siedzi obok mnie Przemek z bloga Antek w Podróży, który niemal dokładnie rok temu przeszedł ten szlak w całości. Czy było ciężko i jakie masz rady dla chętnych zdobywców? Było bardzo ciężko, gdyż trafiłem na bardzo duże upały, które w Wielkiej Brytanii nie były widziane od lat, a szlak jest długi, 135 km. Ja go rozdzieliłem na 5 dni, wiem już, że to błąd. W tej chwili zrobiłbym to przynajmniej na 6 albo nawet na 7 dni, żeby po drodze zrobić jakiś jeden dzień krótszy, który tutaj pozwoliłby troszeczkę odpocząć, no i też nie nadwyrężać tak bardzo nóg. Można też iść z lekkim plecakiem, gdyż są firmy, które od noclegu do noclegu wożą bagaż. Nie są to jakieś duże opłaty, więc jeżeli ktoś zamierza ze sobą wziąć coś więcej, no to w tym momencie można sobie w ten sposób ulżyć. Szlak można zacząć albo od Newcastle na wschodzie Anglii, albo w Bowness-on-Solway na zachód od Carlisle, więc można iść albo z zachodu, albo na wschód. Jeśli chodzi o porę roku, no to teraz myślę, tak jak mamy początek czerwca, to chyba jest to dosyć dobry czas, ponieważ dni są dosyć długie, zachód słońca jest bardzo późno i pozwala to na przykład na wolniejsze tempo, albo żeby sobie po prostu podziwiać piękne widoki trochę dłużej, robić jakieś odpoczynki. Gratulujemy Ci tego przejścia i cieszymy się, że możemy z Tobą dzisiaj podziwiać te piękne widoki wokół. Dzięki. Naśladując go, przeszliśmy chyba najpiękniejszy fragment szlaku i to w doborowym towarzystwie innych blogerów. Wytrwałym góralem Grzegorzem prowadzącym podróże bez ości, złotoustymi Anią i Marcinem, znanymi jako wędrowne motyle. Mnie raczej rozpoznajecie. Celiną będącą talizmanem pięknej pogody z cel w podróży, a Przemka z Antek w Podróży wędrującego z Gosią już znacie. Widoki ze szlaku są przepiękne. Rozpościerająca się soczysta zieleń angielskich pastwisk, przecięta wiekowym zabytkiem, musi robić wrażenie. Szlak nie jest trudny. Czasem tylko trzeba postawić wyżej nogi, by wspiąć się po skalistych schodach lub przejść przez płoty oddzielające sąsiadujące owcze kwatery. Jeszcze niedawno szlak zdobiła pewna sykomora. Widzicie ten pień za mną? Jeszcze rok temu rosło tutaj to piękne drzewo. To właśnie na to drzewo wspiął się uciekający chłopak. Młodzika, jak i samo drzewo, uratował wówczas Kevin Costner z filmu Robin Hood, Książę Złodziei. Niestety tym razem nikt nie przyszedł drzewu na ratunek. Naszą wędrówkę zakończyliśmy przy pozostałościach rozległego rzymskiego fortu. Miejsce można zwiedzać, na co się nie załapaliśmy, ale ziemowit ukazał nam jego wspaniałe piękno. Szacuje się, że stacjonowało tu 1000 żołnierzy, a fort funkcjonował do początku V wieku, kiedy to Rzymianie go opuścili.
My również opuszczamy ten antyczny twór i zmierzamy do Yorku, który był najważniejszym miastem Cesarstwa Rzymskiego w tej części wysp. To tutaj Konstantyn Wielki został ogłoszony cesarzem. Jego pomnik stoi przed wyniosłą gotycką katedrą. Rozmiary tej świątyni są naprawdę imponujące. To największa nawa gotycka kościelna w całej Anglii. A trzeba pamiętać, że świątynia pochodzi z XIII wieku i była budowana aż 60 lat. Angielskie katedry mają w sobie coś, co sprawia, że jestem nimi użyczona. Ich kamienna surowość, brak przesadnych ozdób i ogromne rozmiary. Ilekroć wchodzę do tych wnętrz, wręcz przeszywają mnie emocje. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe witraże. Niektóre pamiętają jeszcze czasy średniowiecza. Jedna z rozet została stworzona w XVI wieku na pamiątkę unii pomiędzy rodami York i Lancaster. W XX wieku piorun uderzył w kościół, rozpoczynając pożar. Rozeta roztrzaskała się na 40 000 kawałków, ale niezwykli rzemieślnicy zdołali ją odrestaurować, nie tracąc przy tym żadnego kawałka szkła. Choć wstęp jest drogi, to polecam. Miejsce jest bardzo klimatyczne i przejmujące. Kryje też muzeum w podziemiach. Gdy Rzymianie opuścili wyspy, powstało wiele często skłóconych królestw. Sytuację wykorzystali Normanowie, atakując swoją wielką armią pogan wschodnie wybrzeże Anglii. Oglądaliście serial Wikingowie? My tak i bardzo nam się podobał. A teraz mały spoiler. 5. sezon zacznie się od tego, jak synowie Ragnara, Ubbe i Ivar bez kości chcieli podbić York. To fakt historyczny. Udało im się i przez 100 lat Normanowie tutaj panowali. Nazywali wtedy to miasto Jorvik. Tak też nazywa się muzeum, które jest za mną. Najlepiej bilety rezerwować online. My się troszkę spóźniliśmy i teraz, żeby wejść, będziemy musieli stać w tej ogromnej kolejce. Przyznam, że takiej formy muzeum się nie spodziewaliśmy. W wagonikach kolejki wjeżdża się do tętniącego życiem Jorviku. Wydobywający się z głośników głos, na życzenie również w języku polskim, opowiada o życiu Normanów, choć pewno bardziej do wyobraźni przemawia słowo wiking, którym określa się normańskich wojowników. Kolejne inscenizacje ukazują ówczesną codzienność, angażując wszystkie zmysły, nawet i węch. Cieszcie się, że zapachów nie czuć przez ekran, bo właśnie przejeżdżamy koło wychodka z rozkładającą się padliną wokół. York jest uznawany za najlepiej zachowane średniowieczne miasto w tym kraju. Jego ozdobą są mury miejskie z licznymi majestatycznymi bramami oraz wysoki zamek stojący na wzgórzu. Lecz o tym zapewne lepiej opowie w swoim filmie Przemek, gdyż on jest specjalistą od murów obronnych. Jak się pojawi, to wrzucimy linka. Perełką Yorku jest ta uliczka The Shambles, czyli Rzeźnicka. Wygląda jakby ze średniowiecza i faktycznie tak jest. Pierwsza wzmianka pochodzi o niej z 1086 roku. Ale nie tylko jej przebieg pochodzi z wieków średnich. W internecie znalazłam informację, że to najstarsza średniowieczna uliczka w całej Europie, nieprzebudowana od XIV wieku. Żeby ją podziwiać w spokoju, trzeba tu przyjść wczesnym rankiem, bo później jest bardzo dużo ludzi. W szczególności przy sklepie, którego nazwy nie wolno wymawiać. To raj dla fanów Harry'ego Pottera. Kupisz w nim nawet różdżkę stworzoną dla siebie. Po całym dniu zwiedzania dobrze jest usiąść i odpocząć, najlepiej przy piwie w angielskim pubie. To Red Lion, historyczny pub, a w ogóle York słynie z tego, że podobno każdego dnia można tutaj napić się piwa w innym pubie. A regeneracja bardzo się przyda, bo czeka nas niezła dawka adrenaliny z 2 powodów: sporego wysiłku i nieziemskich widoków. W 1951 roku powstał Park Narodowy Lake District, który chroni angielskie Nye. Największe jezioro w Anglii, czyli Windermere, i najwyższy szczyt, czyli Scafell Pike. Właśnie na niego wchodzimy. Lake District nazywany jest krainą jezior i to najpopularniejsze miejsce Brytyjczyków na łonie natury do wypoczynku. A że zaczyna się długi weekend, to turystów wokół troszkę jest. W jedną stronę trasa to blisko 10 km. Ogromnym jej plusem są niekończące się horyzonty. Tu nie ma punktów widokowych. Całość stanowi jeden wspaniały przyrodniczy obraz.
Piękne, skaliste szczyty skąpane w zieleni traw, poprzecinane wartkimi strumykami spływającymi ze zboczy. Jakżeby to mogło się nie podobać. Jakby tego było mało, nasza trasa prowadziła obok malowniczego oczka wodnego. Mamy takie nasze morskie oko, tylko że bez tłumów i bez komercji. Szczegóły i piękne zdjęcia znajdziesz u nas na blogu. Jesteśmy w Parku Narodowym i muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest troszkę inaczej niż w naszych polskich parkach narodowych. U nas można się poruszać tylko po szlaku i w ogóle nie można z nich zbaczać. Tutaj natomiast można się poruszać bardziej swobodnie, ścieżkami różnymi, można nawet nieco z nich zejść, byleby nie przeszkadzać zwierzętom i nie niszczyć roślin. Nie ma też takich standardowych oznakowań szlaku kolorami, jak jest w Polsce. Są tutaj ścieżki, które są nazwane i tylko na rozwidleniach pojawiają się jakieś kierunkowskazy. Podobnie było właśnie rok temu na Snowdonie. Zapraszam na film o najwyższym szczycie Walii. Później dowiedzieliśmy się, że trasy są przyozdobione kopczykami z kamieni, koło których powinno się iść. Za brak wiedzy trzeba nam było zapłacić, bo ostatni, najbardziej stromy fragment dał nam mocno popalić. Na wielkim głazowisku bez jasno wytyczonej ścieżki pozostawiliśmy kopczyki z boku i przeszliśmy na dziko. Było tak stromo, że zrobiliśmy to na 4 i musieliśmy bardzo uważać na każdy krok. Przyznam, że odezwał się we mnie lęk wysokości w tym momencie. Jesteśmy na szczycie. Jeszcze nigdy szczyt o wysokości niespełna 1000 metrów nie dał mi tak po tyłeczku. Ostatni kawałek to po prostu mały koszmarek. Same takie głazowisko, nawet nie wiadomo gdzie iść. Trochę na czuja. Brat powiedział, że to Bieszczady. Chyba dawno nie był w Bieszczadach. Ale mamy to. Jadymy. Lake District to też obszar, który mocno kojarzy się z literaturą. To tutaj rodziła się poezja doby romantyzmu. Więcej o tym opowiedzą nam Ania i Marcin Nowakowie, znani jako wędrowne motyle, ale zanim słów kilka o poezji, to składamy serdeczne życzenia Marcinowi, bo dzisiaj ma urodziny. Dziękuję. Nie mówimy które, ale dziękuję pięknie. Ja również dziękuję w imieniu Marcina. A jeśli chodzi o tą poezję i o romantyzm, to rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że się narodził. I było to od koniec XVIII wieku za sprawą tak zwanych poetów jezior. A dlaczego się tak nazywali? No sprawa jest bardzo prosta, ponieważ jesteśmy w Lake District. I właśnie wtedy, pod koniec wieku XVIII, Wordsworth i Coleridge, takich dwóch najbardziej popularnych poetów jezior, wydali taki cykl, tomik ballad lirycznych. Warto zaznaczyć, że w Polsce miało to miejsce ponad 20 lat później, ponieważ to za sprawą Adama Mickiewicza oczywiście. Za sprawą Adama Mickiewicza i słynnych ballad i romansów ten romantyzm narodził się w Polsce, czyli mamy taką różnicę 20 ponad lat. A znajdujemy się w miejscowości Grasmere, która jest jedną z najpopularniejszych w Lake District. Zwłaszcza dla tych, którzy chcą sobie poglądać latające myśliwce nisko, ale też dla tych, którzy przybywają właśnie, żeby oglądać miejsca związane z poetami jezior. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj głównym nazwiskiem jest Wordsworth, który miał aż 3 domy. Jesteśmy przy jednym z nich, najmniejszym. Potem mu się wiodło coraz lepiej, więc kupował sobie coraz większe domy. Ten drugi i trzeci nie jest dzisiaj dostępny, bo jest święto narodowe, dziwnym trafem w moje urodziny. I widzimy turystów z całego świata, którzy napawają się widokami i odwiedzają miejsca związane z lotnictwem i poezją. To ja, przepraszam, mogę jeszcze, ja tylko dodam, że oczywiście poeci jezior inspirowali się tymi pięknymi krajobrazami tutaj. Inspirowali się pięknymi krajobrazami Lake District i przyrodą, ponieważ przyroda bardzo ważny jakby element stanowiła tej twórczości i tej poezji romantycznej. Także w
wcale nie dziwi nas, dlaczego tutaj właśnie ta poezja romantyczna się Dokładnie. narodziła. Bardzo dziękujemy, a nam jest miło wędrować z Wami tymi szlakami. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Jak tylko motyle stworzą swój film, to dorzucimy linka. Z pewnością będzie to uczta dla wszystkich zmysłów. Odrzutowce pędziły nad naszymi głowami, a ujęcia pochodzą z wyprawy na Skaffelpike, bo są one częstym widokiem, co potwierdził zresztą spotkany przez nas rodak. Myślę więc, że mknące samoloty RAF-u można dopisać do listy atrakcji regionu. Jesteśmy na jeziorze Ullswater, to drugie największe jezioro w Lake District, a to atrakcja, na którą czekaliśmy cały dzień, a właściwie już nawet kilka dni. Płyniemy parowcem i taka ciekawostka, te parowce pływają już 160 lat. Przecinają one taflę wąskiego, ale długiego na 12 km jeziora morenowego. Jego wody opierają się o wyniosłe zbocza tutejszych wzgórz. To przyjemne miejsce rekreacji. Romantyczne przeżycia XVIII-wiecznych poetów mocno kontrastowały z rodzącą się wtedy industrializacją. Dlatego opowieść przez wieki chcieliśmy zakończyć na efektownym wiadukcie. Ale anulowany pociąg wykluczył też ten punkt wyprawy. W zamian coś wymyślimy. W Yorku zwiedzaliśmy bowiem bardzo przyjemne Muzeum Kolejnictwa Brytyjskiego z wiekowymi pojazdami, które kiedyś zapoczątkowały ogromne zmiany w społeczeństwie. Co ciekawe, jest całkowicie bezpłatny, jednak wskazana jest wcześniejsza rezerwacja, bo chętnych do odwiedzin jest wielu. Dobrym nawiązaniem do epoki industrialnej jest miasto Carlisle. To właśnie tutaj pod koniec XVIII wieku powstał główny ośrodek przemysłu włókienniczego. Coś na kształt naszej Łodzi. Ale to jednak starsze zabytki przykuły tu naszą uwagę. Głównie piękna katedra, której początki sięgają XII wieku. Liczne późniejsze przebudowy stworzyły ciekawą bryłę świątyni. Jej wnętrza oraz niewielkie muzeum znajdujące się w podziemiach można podziwiać bezpłatnie. W Carlisle jest też zamek, który wyrósł na północnym jego brzegu, nad rajsko brzmiącą rzeką Eden. Był on świadkiem częstych zmagań angielsko-szkockich, dlatego dziś szczyci się wspaniałymi, wydaje się, nieprzebytymi umocnieniami. A wiesz, że został on wybudowany w miejscu fortu rzymskiego i że tędy przebiega wał Hadriana? Tak zatoczyliśmy koło historii i naszą niezapomnianą podróż po malowniczej północnej Anglii. Pozostaje mi tylko zachęcić cię do odkrycia Chester, innego klimatycznego miasta, w którym urzekają domy szachulcowe. Pozdrawiamy!